Przelewy24 to marka, którą zna każdy, kto choć raz kupował coś online w Polsce, a dziś nowy rozdział w historii tej platformy. Z nami Michał Kul, nowy prezes Przelewy24, związany z firmą od 2020 roku i odpowiedzialny za jej dalszy rozwój na jednym z najbardziej konkurencyjnych rynków w Europie. Dzień dobry. Dzień dobry. To w takim razie podpytam od razu, panie prezesie, ponieważ obejmuje pan stanowisko w dosyć wyjątkowym momencie. Rynek płatności online rośnie, ale i mocno się zmienia. To jakie priorytety stawia pan dziś przed Przelewy24? Priorytety stawiane przeze mnie spółce tak naprawdę budowane są na podstawie historii sukcesu. Przelewy24 zawsze skupiały się na zapewnieniu najoptymalniejszej obsługi swoim merchantom, na zapewnieniu pełnej dostępności metod płatności i tak naprawdę na skalowalności biznesu merchanta. Te cele będą przyświecały nam nadal. Będziemy odpowiadać na potrzeby merchantów, na potrzeby rynku. Będziemy cały czas zaufanym partnerem numer 1 tak naprawdę dla polskiego e-commerce. To teraz, nie mówiąc o e-commerce, to trudno i o płatnościach mobilnych, trudno nie wspomnieć o Bliku. Jakie zmiany obserwujecie w zachowaniach użytkowników Blika i jak na nie właśnie będzie odpowiadało Przelewy24 w swojej ofercie? Wzrost popularności płatności mobilnych jest niezaprzeczalny. Obserwujemy go już od wielu lat. Przelewy24 zawsze wychodziły naprzeciw oczekiwaniom rynku, zarówno płatnika, jak i właśnie merchanta. Tak długo jak rozwiązania mobilne, jakiekolwiek inne rozwiązania będą wymagane przez rynek, będą oczekiwane przez rynek, tak długo Przelewy24 będą te rozwiązania po prostu dostarczać po to, żeby zapewnić rozwój biznesu i taką pewność i bezpieczeństwo transakcji dla płatnika. No właśnie, z jednej strony wspominamy bezpieczeństwo, z drugiej strony mamy tę wygodę i trudno też właśnie patrzeć na to z jednej strony na lokalnie, regionalnie, globalnie. To chciałam w takim razie podpytać, jakie miejsce Pana zdaniem zajmują dzisiaj lokalne metody płatności w strategii dużych właśnie platform e-commerce? Lokalne metody płatności na rynku polskim są bardzo silne. Rynek polski jest bardzo specyficzny w porównaniu do zachodniej Europy, gdzie metody oparte o transakcje account to account tak naprawdę dominują na rynku polskim i cały czas ich popularność rośnie. Dlatego to pytam w razie czego. To jest bardzo ciekawe. Polacy zawsze byli bardziej otwarci na to, żeby dzielić się, co ciekawe, swoim rachunkiem, informacjami o swoim rachunku, niż tak naprawdę kartą płatniczą. Jesteśmy w tym setupie bardzo podobni na przykład do Finlandii, co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Natomiast jesteśmy skrajnie różni od pozostałych krajów. Dla platform, dla sklepów niezależnych, dla płatnika krytyczne jest to, żeby te metody płatności, które są lokalnie najpopularniejsze, były dostępne na takim samym poziomie jak metody globalne, rozpoznawane globalnie, no bo rynek polski cały czas otwiera się na innego płatnika, a Polacy też bardzo chętnie kupują w sklepach zagranicznych, gdzie te lokalne metody płatności z punktu widzenia lokalizacji sklepu również muszą być dostępne. Czyli ta dostępność, wyczuwam, że jest takim trochę leitmotiv, powiedzmy. Tak. A to teraz jeszcze jedno, czy integracja w takim razie usług płatniczych z innymi narzędziami, tak jak na przykład BNPL, z portfelem, z lojalnością, czy to jest kierunek, który także Państwo rozwijają? To jest kierunek, który rozwijamy, ponieważ znowu jest to kierunek, którego oczekuje rynek, którego oczekują nasi merchanci. On od strony merchanta oczywiście daje możliwość wzrostu sprzedaży, od strony płatnika natomiast daje tą możliwość wyboru dowolnej metody, która akurat jest najbardziej wygodna. Czasami potrzebujemy dodatkowego finansowania, żeby pewne zakupy rozłożyć sobie na raty. Czasami potrzebujemy bardzo szybkiej, wygodnej, mobilnej metody, tak? czy metody opartej o wallet. Natomiast ta dostępność metod, znowu dostępność, ona musi być zapewniona przez podmioty działające na rynku, takie właśnie jak Przelewy24. Oczywiście w kooperacji z wszystkimi dostawcami tych metod płatności, a więc między innymi Blik. No i to jest właśnie potrzebne tutaj i teraz. Ale teraz patrząc troszeczkę w przyszłość, jakie rynki lub segmenty może sprzedaży online widzi Pan jako najbardziej perspektywiczne dla dalszego rozwoju Przelewy24? Nie możemy zapominać o rynku polskim i tym, że rynek polski i cała gospodarka albo większość gospodarki opiera się o małe i średnie przedsiębiorstwa. Rynek polski
oczywiście dotykany jest przez globalizację. Duże podmioty, które się pojawiają, międzynarodowe, one są bardzo silne i coraz silniejsze na rynku, natomiast lokalnie mamy cały czas bardzo dużo sklepów internetowych, które uruchamiają się co roku. W zeszłym roku sklepów internetowych było około 80 000. Prognozy sprzed wielu lat mówiące o tym, że ten rynek będzie się konsolidował, że tych sklepów będzie coraz mniej, one się po prostu nie sprawdzają. Dlatego te małe sklepy, które pojawiają się na rynku, one chcą mieć dostęp do efektywnych, optymalnych rozwiązań dystrybucyjnych. Dlatego na przykład popularność rozwiązań marketplace'owych. Nie tylko wejście marketplace'ów zagranicznych, ale również marketplace'y, które wyrastały w Polsce i wychodzą za granicę, chociażby również nasz partner Allegro. Czyli to widać, że dla wszystkich tak naprawdę na rynku jest miejsce, także bardzo dziękuję za tę rozmowę, zwłaszcza o rynku, który działa w milisekundach, a mam wrażenie, że wymaga długofalowej strategii. Zdecydowanie. Bardzo dziękuję za rozmowę, a już wkrótce kolejne rozmowy z liderami cyfrowych finansów i e-commerce.